Fajne są te ogłoszenia, ponieważ można realnie zobaczyć, jak wygląda rynek zatrudnienia tutaj lokalnie. To miasto jest jakieś inne. To są Indie, ale powiedziałbym takie... Witam serdecznie. Odcinek trzeci, w którym kradnę z Indii coś, co jest najtańsze i najcenniejsze. Czyli, szanowni państwo, słońce. Po to tutaj przyjechałem jako białko polskie, żeby nieco tego słońca wziąć, przyjąć, zaabsorbować, czy jeszcze jakby to inaczej określić. Jesteśmy w trzecim odcinku, ja się właśnie wykaraskałem z hostelu, spałem do godziny 10 i zabieram Was, moi drodzy, na zwiedzanie Bombaju. Dziś będziemy zwiedzać Bombaj, stary Bombaj, jednak najpierw trzeba pójść coś zjeść. Jesteśmy kawał drogi od Bombaju, jakieś 45 minut. Mówię od centrum, od tego starego centrum, które jest moim zdaniem chyba najbardziej ciekawe w tym wszystkim. No nie jestem w stanie całego miasta pokazać, ponieważ czasu będzie brakowało. Więc zabieram Was, zostawcie łapkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Zapraszam. Ja u szeryfa wpadłem zjeść, bo tylko tutaj przebojów żołądkowych nie ma. Póki co jeszcze, bo nie miałem. Więc na dobrą sprawę sprawdzone miejsce. Zjem sobie pulau, bo biryani jest od 12 z kawałkiem, więc nie będę czekać. Pulau sobie zjem, chociaż dla mnie to jest podobna sprawa. Ale zresztą zobaczycie jeszcze. Więc czekam, aż ogarną, jeszcze herbatkę wypiję, też bez cukru, bo jak oni słodzą, słuchajcie, na mały kubeczek słodzą po 3-4 łyżeczki cukru. Jakieś niepojęte. Wizyta w Indiach nie mogłaby się odbyć bez herbaty. Poprosiłem bez cukru i dostałem bez cukru. Co to się dzieje? Człowieku. Tutaj mamy pulau. To jest pulau z baraniną. Dzisiaj jest baraniną. Baraninę ciężko jest zrobić dobrą, bo to mięso jest takie twarde. Ale u szefa baranina jest dobra. To jest połowa porcji. Wziąłem połowę, bo chcę coś jeszcze Wam pokazać, zjeść po prostu na mieście. A połowa to jest 5 zł i zobaczcie, ile tego jest. Co prawda nie ma tutaj zbyt wiele mięsa, ale są warzywka, no i dobrze to wygląda po prostu. Tu są sosiki. O, pewnie to nie jest pewnie ostre. Zaraz popróbujemy. Słuchajcie. Próbuję ten biały. Na jogurcie. Nie ostry. I ten? Bulion. Ostry. Ostry. Smacznego. Teraz sobie poczytałem troszkę, więc biryani a pulau niby wyglądają podobnie, ale sposób przyrządzania jest zupełnie inny, pod warunkiem, że szef kuchni się trzyma tego sposobu. Pulau to danie jednogarnkowe, a biryani z kolei to danie stopniowe. Tak bym powiedział, że mięso się robi i warzywa oddzielnie, a z kolei ryż oddzielnie. A w pulau wszystko do jednego gara, wyszło jak wyszło. Więc biryani jest takie bardziej królewskie, z większą aromatą smaków, paletą smaków. A herbatę to chyba z kilograma robili. Taka siekiera. Mukhwas. Can I? Mukhwas. Sezam, koper włoski. Co tam jeszcze? Sezam, koper włoski, aromat mięty. Po posiłku się podaje. Tutaj szef mi podał właśnie po posiłku. Wsypiesz sobie na rękę. O, bierzesz sobie. I voilà. Jak takie, powiedziałbym, drażetki. Z takim aromatem właśnie anyżu też. Anyż. Dobra, piję i uciekam.
Wiecie, czego nie mogę za cholerę zaakceptować? Plucia tutaj w Indiach. Oni plują na lewo i na prawo wszystkim. Wszystkim i to jest takie po prostu obrzydliwe. Jak ktoś jest taki czuły na tym punkcie, no to Indie rozwalą tego kogoś od środka. Tutaj taka kwaterka. Uwaga, przyjacielu. Ja tak przejdę tutaj, chować panno droga. Idę do metra. W restauracji poznałem takich dwóch Hindusów z Bengaluru, czyli z 1000 km na południe od Bombaju. No i oni do mnie mówią, ty Tomek, wieczorem dzisiaj na imprezę ładujemy, bo my tutaj na imprezę przyjechaliśmy do Bombaju. Ja mówię, nie człowieku, gdzie ja na imprezę, jak ja z alkoholem na bakier? On mówi, nie, to nie będzie taki mocne, nie? No nie chcę. Jakbym się upił, to bym tutaj tej Indię chyba rozniósł, moi drodzy. Nie ma co tutaj w podróży, zwłaszcza solo, ryzykować. Alkohol zgubnym jest, zgubnym. Ciężko tutaj mają, powiem wam. Zobaczcie, ile jest tych rysiarzy. Ja bym tam do centrum jechał chyba, nie wiem, z 3 godziny. Lekką ręką. O, tutaj ziomek sobie ogląda, co? Z lekką ręką z 3 godziny, a metrem sobie jak panisko pojadę. Jest metro, zaraz tam zejście pod i jest system linii kolei miejskiej, podmiejskiej. Tutaj na górze tak pociągnięta. Fajnie to rozwiązane w Bombaju. Optymalizacja czasu, robota korków. Czujecie? Można. Czy ten hałas nie denerwuje? Nie. Ja chyba się uodporniłem już. W sensie na bazie poprzednich podróży. Najlepsze na świecie to są budki z ogłoszeniami. Zobaczcie na to. Ogłoszenie na robotę ochroniarza 8 godzin dziennie pracując, 21 200, czyli około 850 zł wypłata. Pracując 12 godzin dziennie, no to 26 000, czyli około 1050 zł miesięcznie. I nie tylko dla mężczyzn, ale też dla kobiet. A tu jeszcze niżej, to jest dopiero ciekawe. Szukają statystów. Jak wiemy, Indie są znane z Bollywoodu, czyli z takiego Hollywoodu amerykańskiego, tylko to jest indyjski Bollywood, czyli produkcje filmowe. Statyści w Bombaju zawsze znajdą robotę, aby tylko chcieli. Zobaczcie na to. Praca na lotnisku. Nie to, że ja Hindi już potrafię, ale technologia potrafi, więc tłumaczy. 45 000 to jest ekwiwalent 1800 zł za robotę na przykład superwajzora na lotnisku. Ale to już jest wyższa półka, że tak powiem, roboty, więc i większe pieniądze. 1800 w Indiach, tutaj w Bombaju dobra wypłata, ale też spora odpowiedzialność. W Polsce za superwajzora na lotnisku myślę, że lekką ręką dycha by była, czyli 5 razy więcej. Jest różnica. Szeryfie, ale metro no to pierwsza klasa. Ładnie. Pięknie, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Zobaczcie, jak pięknie zlokalizowane. Kilka nitek, każdą nitką jesteś w stanie do najważniejszych miejsc dojechać jako turysta. Zerknijcie. Od 40 groszy maksymalnie po, żeby nie skłamać, 3,40 bilet. Jak jedziesz w ogóle od początku do końca, no to płacisz 3,40 maksymalnie. Bardzo dobre ceny. Tylko odnosząc to do zarobków, no to nie jest aż tak kolorowo. Ale wygodnie, zobaczcie, wygodnie. Z drugiej strony 40 groszy za przejazd, tyle co autobusem pewnie. Jeszcze autobusem nie jechałem tutaj. No jak pracujesz, że tak powiem, w najtańszej robocie, znaczy w robocie najsłabiej płatnej, no to lipa. Nie można jeść, nie można palić, normalnie zwierząt nie można pluć, to też jest bardzo ważne. Nie można żebrać, to też jest bardzo ważne.
Nie można fotografować, tego nie widzimy, ale filmować już nie ma. No dobra, zobaczymy co będzie. Zobaczcie jak elegancko zrobione. To chyba nowa stacja. Ciekaw jestem tych starszych. Robi wrażenie. Nie ma zbyt dużo ludzi. Zobaczcie, od razu. Nie ma zbyt dużo ludzi, bo jest drogo. Bilet wygląda tak, kod QR i słuchajcie, i najlepsze, kosz w Indiach. Czujecie to? Fantastyczne. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem metra w Bombaju. I zaraz ktoś powie kierowniku, nie ma co się podniecać. Słuchajcie, jak ktoś był w Indiach, no i ogląda teraz ten odcinek, to wie, że jest czym się podniecać, bo Indie takie nie są, w sensie w ogromnej przewadze, w ogromnej części. Bombaj naprawdę coraz bardziej przypada mi do gustu i staje się top 1 miastem w tym kraju właśnie. I biorąc pod uwagę połączenie z Polski, cześć chłopaki, połączenie z Polski bezpośrednie z tym, co ma do zaoferowania, niesamowite. Wartość ogromna. Zobaczymy sobie jeszcze w mieście, jak to wygląda mniej więcej. Teraz zaczynamy zwiedzać część Bombaju, powiedziałbym kolonialną, ta, która jeszcze pamięta te czasy. Więc cieszę się, że będę mógł to zobaczyć. Ale już tutaj mogę powiedzieć, że tutaj mamy zderzenie nowoczesności z przeszłością. Jesteśmy w tej bogatszej części miasta, ale warto na początku, zanim zaczniemy od zwiedzania różnych atrakcji tutaj w Bombaju, zaznaczyć, że Indie jako kraj uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1947 roku. Co za tym idzie, po 200 latach zniewolenia i drenażu ekonomicznego, bo tak to trzeba nazwać, uwolniły się. Dlaczego mówię drenaż kolonialny, drenaż rynku? Ponieważ Wielka Brytania, Anglicy przyjeżdżali tutaj, żeby brać, dobitny przykład, bawełna, białe złoto. Anglicy przyjeżdżali, brali na potęgę, zabierali do siebie, tam przetwarzali na materiał, tworzyli ubrania. Jak już te ubrania stworzyli, to co robili? To wysyłali do Indii, żeby te ubrania sprzedać. Czyli kupowali, zabierali bardzo tanim kosztem materiał, surowiec, a później do tego jeszcze sprzedawali już finalny efekt tutaj na miejscu. Czyli niszczyli rzemiosło lokalne. Niedobrze. No zobaczcie. Jesteśmy, jak można zauważyć na pierwszy rzut oka, w takiej bogatszej części, tak jak wspomniałem wcześniej, ale ta bogatsza część nie zawsze była bogata. I tutaj mamy pozostałości, takie mini slumsy porozrzucane, gdzie mają ci ludzie, którzy mieszkają, mają tak zwaną przynależność ziemską, czyli po prostu już długi czas byli tutaj, więc teraz nie mogą im deweloperzy zabrać tej ziemi, więc sobie tutaj żyją. Ale o tym jeszcze pogadamy, o przesiedlaniu, o oszukiwaniu biedniejszych ludzi po to, żeby budować takie właśnie drapacze, jak tutaj mamy przed nami. Ganesh from Bombay! Say hello for Polish people! Hello, Ganesh! Słuchajcie, tutaj zobaczcie, macie bloki mieszkalne i zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj już życie kosztuje. Tutaj trzeba mieć pieniądz, tutaj trzeba mieć samochód.
Idę ziomkowi, kupię trochę ryżu, żeby sobie pojadł jakiś tam palau czy coś takiego. O, spoko ziomek. Nie natrętny, to bardzo cenię w tym takim świecie, powiedziałbym, indyjskim. Ale zaprowadzili mnie do sklepu, bo ja chciałem im kupić po prostu taki, wiecie, palau, co jadłem z rana. W restauracji ich zabrać i im to po prostu kupić, żeby sobie zjedli. Oni mnie zaprowadzili do sklepu, żeby kupić im jakieś czekolady, dropsy i takie rzeczy. No i tutaj masz dysonans taki właśnie. Tutaj mamy meczet, Allana House, a my się zbliżamy wielkim sandałem, moi drodzy, do bramy Indii. No i to jest właśnie tutaj w Indiach i nie tylko w Indiach trudne z tym pomaganiem, bo ciężko powiedzieć, czy oni faktycznie są głodni, czy oni po prostu chcą rarytasy. Proszę bardzo, jak się tutaj wyleguje, szanowny szef. Zmęczony. Tata. Hinduska firma samochodów, popularna tutaj, a tutaj mamy dobitny przykład architektury kolonialnej. I w takich miejscach jak to, takich powiedziałbym turystycznych stronach, zobaczcie, Red Shield Guest House, czyli czerwona tarcza, guest house, czyli jakiś pensjonacik, hotelik. Zauważcie, jakie wysokie sufity, jakie szerokie okiennice, żeby można było wpuścić jak najwięcej słońca, światła. To jest coś, czego brakuje w tej architekturze europejskiej, ale to też jest zdeterminowane, szanowni państwo, tym, że im większe okno, tym większa strata ciepła. A jeżeli mamy sezon zimowy, no to czy chcemy, czy nie, im mniejsze to okno, tym mniejsza strata ciepła. Chyba zrozumieliście, nie? Wywód. Jest rachasu. Rachasu. No, I can't eat candy. No, No candy, but thank you. Thank you so much. it's small donation. No, I don't give donation. Something small. Take this. No bad. Give. Very good luck. Thank you so much. Ty, powiem wam tak. I tutaj w takich turystycznych miejscach zobaczcie. Już tutaj ziomek zawiązał, na dobre szczęście, jakieś więzadło hinduistyczne i drobna donacja. I tutaj jeszcze jest to taki, powiedziałem, soft. Na zasadzie, że jak nie chcesz, to cię tak na maksa nikt nie puszuje do tego, żeby faktycznie tą donację złożyć, ale są miejsca, zwłaszcza w krajach arabskich, na przykład Egipt, Maroko, że jak ci załaduje coś takiego albo da ci róże, co jest bardzo popularne na przykład w większych miastach w Europie, no to już chce od ciebie te pieniądze. A tutaj mamy port, a tam za mną brama Indii. Idziemy. I ja teraz tą donację zdejmuję. Dlaczego zdejmuję? Już wam mówię, już wam tłumaczę. Dlatego, że jeżeli ja to będę mieć, to jest sygnał wizualny dla innych tego typu chachmęciarzy, że on jest podatny, że on się na to wziął. Bo wszyscy wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, więc na dobrą sprawę ja to chowam, żeby nie przyciągać. Bo po co ja mam im sygnalizować, że ja jestem miękka pała? Słuchajcie, Ola, Bartosz, bardzo mi miło, tutaj właśnie w Indiach, w Bombaju. Skąd lecicie? Przylecieliśmy z Abu Dhabi Z Wrocławia, z Polski. i podróżujemy przez cały świat. Dobrze, i teraz będziecie w podróży właśnie dookoła świata. Tak. Tak. Będziemy Pięknie. przez 3 tygodnie lecieć przez 10 krajów łącznie. Wow, to jest wyzwanie, moi drodzy. To jest wyzwanie niczym w 80 dni dookoła świata. Tak, Prawie. tak. To Czyli właśnie on nas zainspirował tak naprawdę. Słuchajcie, to mówimy rodzicom, że dadzą radę, wrócą cali. Tak, wrócimy cali. Piąteczka. Dobrze, no tak to jest podróżować z piękną kobietą, zwłaszcza blondynką po Indiach. Proszę zobaczyć. Można poczuć się zazdrosny? Nie, raczej nie. To głównie kobiety i małe dzieci tak naprawdę chcą zdjęcia. Faceci raczej mniej. Faceci chyba się wstydzą, co? Też mi się wydaje. Zobacz, no po prostu niczym aktorka. Z Hollywood, nie z Bollywood. Zobacz, i tu Bartek troszkę przyaktorzy. Dobrze, ja już chyba się opaliłem na tyle, że jestem lokalny. Czemu do mnie nie podchodzą tak często jak tutaj właśnie do znajomych z Polski, których serdecznie pozdrawiam. Bardzo miło było rodaków swoich spotkać. Brama Indii, 1911 rok.
niby wybudowana, ale w tamtym czasie wybudowana to została makieta tekturowa na cześć Jerzego V i królowej Marii, jak dobrze pamiętam. Mieli zobaczyć to, co my dzisiaj zobaczyliśmy. O, tutaj woda i te jakieś przekąski. Bo Hindusi, oni się nie śpieszą. Jak tam wejść? Hello? Hello, very good. Co tu mordowa sprzedaje? Lody na patyku. Lody, świeże, chłodne, biegunka w gratisie. Gdybym nie był w Indiach, można by było się śmiać, ale jesteśmy w Indiach. Proszę, obudowy za 150 można kupić. Toaleta. O, jaki mały bobek, ty. Kadzidło, żeby muchy odganiało. Ziomek buty robi, paski, nie paski i buty. O kurcze. Co to? Przekąski. Hindusi bardzo lubią coś sobie przekąsić. Woda, podstawa. Ty, ale turystów, co? Dużo, dużo. Jak mam teraz wejść? Tu powinno być wejście, ale tego wejścia nie widać. Sorry. Bagaż tu jedzie, kierownik jedzie. Zobaczcie, nawet statywy do robienia zdjęć można kupić. Wszystko kupić. Proszę. Popcorn. Kurczę, powiem wam, że tu się dzieje. Tu jest naprawdę gęsto. Tu jest wejście. W końcu złapałem trajektorię. Król wszystkich królów leży jak panisko. Jak przyjdziesz w takich miejscach, szeroko oczy i kieszenie sprawdzaj. Jak nie będziesz sprawdzać kieszeni, no to mogą rzeczy zniknąć w trybie przyspieszonym. Ciekawe jest to, że w 1948 roku, już po otrzymaniu niepodległości przez Indię, uwolnieniu się ze szponów Anglików, właśnie tutaj z tej bramy wypłynęły ostatnie szeregi żołnierzy angielskich, opuszczając Indię. I tutaj tak, witano w 1911 króla i królową, a w 1948, moi drodzy, żegnano właśnie ostatnie angielskie sandały. Zobaczcie, jak jest gorąco, co się je? Ogórki się je, a zwłaszcza posolone, żeby troszkę elektrolitów było i żeby nie zemdleć w takiej parnocie. Dziękuję. Tutaj kolega jakieś pierścienie chciał mi mocy sprzedać. I co wam jeszcze powiem, że planowano otworzenie tego łuku, tej bramy Indii w 1911, a jak to na Hindusów przystało, 13 lat później dopiero zbudowano tenże łuk, tężą bramę. 13 lat opóźnienia, ale nic w tym dziwnego, ponieważ jesteśmy w Indiach. Jak ktoś przyjeżdża do Indii, to koniecznie warto zwrócić uwagę na to, jak dużo używają telefonów komórkowych. I do czego bije? Do tego, że warto obejrzeć przed podróżą taki film jak Biały Tygrys i zrozumieć system, który wpływa właśnie na ludzi w tym kraju, związany z telekomunikacją. I zauważcie, daj ludziom odbiornik i przesyłaj im informacje takie, jakie chcesz im przesyłać. Kreuj ich pogląd na świat taki, jaki chcesz im kreować, czyli narzucać narrację. I oni za ten odbiornik jeszcze zapłacą. Tak jak my za telewizory, tak jak my za telefony. I tak właśnie oni tutaj za to samo. Warty do przemyślenia, a film Biały Tygrys warty obejrzenia. Wchodzimy dalej na ulicę. Praca w hotelu 5-gwiazdkowym jako kelner, sprzątacz, pomoc. 8 godzin pracy, 16 000, około 650 zł. Fajne są te ogłoszenia, ponieważ można realnie zobaczyć, jak wygląda rynek zatrudnienia tutaj lokalnie. Zobaczcie, jak ciekawie wkomponowany Starbucks.
tutaj w lokalne przybytki. No i tabako, papierosy. Zobaczcie. No, the cigarette. This is betel. Za mocne, na razie za mocne, cześć. Powiem wam, że dobrze, że ja mam mikrofonik i chodzę sobie z kamerą, bo mnie tak nie zaczepiają, jeżeli chodzi właśnie o robienie zdjęć. Bo jak zauważyłem, widać turystów, którzy tak nie robią, no to mają trochę przeklapane. Bo mnie się wstydzą. Nie wiem dlaczego, ale jak pytają youtuber, no to już od razu jest, wiesz, troszkę takie wyższe, taka wyższa półka, wyższa kasta, że tak powiem. No i się wstydzą, o to w tym wszystkim chodzi, nie? Ty, popularny skam w Indiach. Goście podchodzą i łapią cię za ucho i chcą ci wyczyścić ucho. Kurde, nie dajcie się. Prawie się zmylił mnie, bo mówi, że masz coś tutaj brudne. Ja mówię, gdzie brudne? I tam palucha już w ucho wkłada. Tutaj wszystko jest skonstruowane. To jest hotel. O, ale obłożenie mają. Słuchajcie, to nie hotel, albo hotel, ale w restauracją lokalną. Zobaczcie, jak fajnie. Różne desery, różne dania można kupić, ale trzeba zaznaczyć, że cena jest o wiele wyższa niż tam, gdzie ja nocuję. Różne desery, karmel, custardo, czekoladowy mus, matka rabidi. Ja wziąłem sobie tutaj, słuchajcie, tego ananasowego szejka na mleku. Tutaj można różne rzeczy wybrać. Chciałem mango lassi, ale nie mają mango lassi. Ale zaraz tutaj kolega coś tutaj zbełta, że tak powiem. A widzicie, szejk z tego, szejk nie mleczny. To nie jest mleczny szejk, tylko to jest z proszku. A takie rzeczy. Gandhi, ojciec narodu. Zauważcie, że jest... Dziękuję. Przyszedł szejk ze słomą. Ale zanim go wypijemy, to najpierw wam opowiem. Gandhi jest ojcem, który jest utożsamiany z walką o niepodległość, ale też z ogromną skromnością w codziennym życiu. Względem, wiecie, sytuacji ekonomicznej. Ogólnie w tamtym czasie, bo już Gandhiego nie ma, z dużym szacunkiem na każdym banknocie jest. A ja sobie spróbuję tego szejka mlecznego. Ale przyjemny. Powiem wam, że z reguły większość rzeczy jest bardzo słodkich. Ten shake też jest na moje warunki bardzo słodki, ale do wypicia. Ginger, lemon, sugar, with soda water. Przyjemny. Taki upał. Coś przyjemnego. Przepyszna sprawa. Wypijam i kontynuuję. Kosztuje około 4-5 zł. Oby wiecie, czego nie było. Bo jak będzie, to będzie lipa. No ale muszę się przystosować też. Ja nie przyjechałem tutaj do Indii na 2-3 dni, nie? Nie mogę unikać, że tak powiem, lokalnej flory. Instytut Orientalistyki w Bombaju. Nie będę zachodzić, ale studenci orientalistyki z Uniwersytetu Warszawskiego, ale również elektrycy mieliby tutaj co robić. No mordo, wolę do przodu iść i patrzeć, czy ktoś we mnie nie wjeżdża, niż iść tyłem i liczyć na to, że nikt nie wiedzie. Dobra, przychodzę. Mordo, nie jedź tak szybko, kurde! Ale to jest na intuicję. No muszę wariata nakręcić. Zobaczcie, jaki piękny pyszczek. Nie bój się, spokojnie, jedno zdjęcie i wychodzę. To jakaś dzielnica finansowa chyba. Wszyscy w kołnierzykach jakoś pod białą koszulą, jakoś się nieswojo czuję. Trzcina cukrowa. Tutaj już przetarta, oskurowana. Tam jeszcze namaste, tam jeszcze nie oskurowana. Zobaczcie, 30, to są groszowe sprawy, złotówka. Ale tutaj aż maszyna się pali, a nie to kadzidło, żeby much nie było. Powiem wam, że z przyjemnością bym się napił, ale ziomek bierze tą oskurowaną, przeciera ścierką i jak przetrze ścierką, no to wyciska. I umówmy się, jak on wyciśnie to przetarte ścierką, którą przecierał 400 dni wcześniej też, przez 400 dni, dzień po dniu,
bo on tej ścierki prawdopodobnie tam nie pierze albo raz od święta, to przeboje murowane. Ja próbuję wybierać, przebierać, staram się, wiecie, zminimalizować, przepraszam, ten efekt zemsty Hindusa, ale to jest nieodzowne chyba. Wcześniej czy później. Witam, witam. Spójrzcie, jakie piękne drewniane okiennice. Cudo. Tutaj żaluzje takie drewniane, po to, żeby deszcz w czasie monsunu nie wlatywał. Tu kolega elegancko sobie je. Ryż z warzywami. Tutaj jajka można sobie na kanapce. Przepraszam. Tutaj herbatki można... Nie, to jest mango lassi. Nie mango lassi, tylko lassi. To jest bardzo ważne, żeby nie pomylić. O! Tu kolega właśnie umył. Co tam, 15 osób? Ta sama woda. Myślisz, że się często wymienia? Nic bardziej mylnego. Co, łaziłbyś z wiadrem? Wymieniać cały czas wodę? No nie łaziłbyś. Za ciężko. Więc ty nawet się nie czaruj. Przed tobą z tej szklanki piło około 200 osób. Lekko, leciutko. Idąc przez miasto widać osoby, które kolekcjonują makulaturę, plastik. W parkach rzecz jasna się odpoczywa. Łapie się trochę oddechu, cienia, troszkę spokoju. Ale zauważcie, że nie ma nagabywania w Bombaju. Co prawda idziemy przez konkretną ulicę, może jak pójdziemy na slumsy w kolejnym odcinku, to będzie inaczej. Ciekaw jestem również sam, bo tak naprawdę na wszystko jestem przygotowany. Ale faktycznie Bombaj emanuje taką kulturą i to jest bardzo ciekawe. Szef wszystkich szefów, namaste. Zobaczcie, jak sobie tutaj leży. Sobie śni o czymś, pewnie o jakichś parówkach drobiowych. Z chłopakami sobie leży. O, swoje miejsce ma. Tutaj pan papaję sprzedaje. 25, proszę zobaczyć. Watermelon and papaya mix. A, okej. I normalnie można sobie posolić. Tam jest sól. Okej. I no zobaczcie, w takich warunkach. Nie wiem, czy to higieniczne. Raczej nie, ale spróbujemy. Zobaczcie, jak fajnie sobie po ręku nożem lata. Można. A, brudny owoc. Nie, kurde, nie spróbujemy tego. Słuchajcie, chociaż bardzo chciałem tego spróbować, ale to jest trochę tak, zobaczcie, jak on dotyka brudnych tych owoców, no to siłą rzeczy kroi brudną ręką. Ten nóż chodzi po tym, czego oczy nie widzą, tego duszy nie żal. Gdybym tego może nie widział, to bym się, tak powiem, skusił, ale mając tą świadomość, jak to wygląda, jakoś podjęcie tego ryzyka, a później cierpienie jakoś mnie odrzuca. Ktoś może powiedzieć, że no jaj nie mam. Może i tak, ale powiem wam, że nie chcielibyście być na moim miejscu później. Powiem tak, nie ma miękkich w naszej drużynie. Patrzcie na fartuszek pana. Thank you. Merci. Thank you. I teraz, kurczę, można kosztować, tylko muszę gdzieś postawić tak, żeby dobrze ten... Dobra, powiem wam tak, skusiłem się, ze względu na to, że jest tak gorąco, a nie chce mi się pić samej wody. Zrobiłem tam wywód higieniczny, ale zapomniałem go po 5 sekundach. Pamięć rybki. I wiem, co będzie, to będzie. Też podróży. Ale pamiętajcie jedno, że ja jestem tym człowiekiem, że jak mnie złamie, to wy też to będziecie oglądać. A co? Takie życie. Pan mi dużo ukroi, nie wiem dlaczego. Może zobaczył, że kameruje. Nie mam pojęcia, ale trudno to jest. Jeszcze za was wiem. Uwielbiam papaję, a zwłaszcza pestki papaji. Proszę zobaczyć, on mi tych pestek nie dał. Ale tu jedna pestka sobie gdzieś wędruje, pływa. One są świetne na pasożyty. Pasożyty, jakieś takie grzyby antybakteryjne. Pestki z papai. Fantastyczna sprawa. Można wysuszyć, można zamrozić i regularnie po kilka pesteczek dziennie przez 2 tygodnie przyjmować. Jak już zjesz, to jest najlepsza w ogóle opcja.
bo to jesz na kserówkach różnych. Proszę bardzo. Ktoś prawdopodobnie z biurowca wyrzucił jakieś tutaj kserówki. Zobaczcie. 100 000 rupii, jakieś obliczenia tutaj zeskanowane, wyrzucił, a ten ktoś te kopie wziął, ten pan co sprzedaje tutaj owoce i on serwuje na tych kartkach owoce. Widzicie, jak to ładnie jest ekologia. Ekologia. Na środku świątynia hinduistyczna, tu mój kolega Andrzej, a tutaj zobaczcie chata. I taką chatę deweloper moment by przyszedł, kupił, wyburzył i postawił jeszcze większy budynek tylko po to, żeby trzepać hajs. I Bombaj to jest taka mieszanka właśnie nowego ze starym. To jest bardzo piękne, ponieważ tutaj się właśnie zderzają namaste. Hello, very good. Tutaj zderzają się właśnie kultury, różne kultury. I dziewczyny ładne. Uwielbiam takie klimaty względem chodzenia po muzeach. Powiem szczerze, że jak oglądacie już dłużej vloga, kanał Jak to daleko, kanał podróżniczy de facto, to wiecie, że bardziej lubię poszwędzać się po ulicach, niżeli chodzić od muzeum do muzeum. Ja po prostu częściej zapamiętuję te rzeczy, te miejsca, niżeli to, co zobaczę w muzeum, wiecie? Jakoś tak mam. Falafel taki za 20. Teraz zbliżamy się do dworca centralnego, tego głównego dworca. Proszę, sztuka. Bardzo często konie widać w przestrzeni artystycznej. Zbliżamy się do dworca centralnego, który jest wpisany na światową listę UNESCO, więc będzie tutaj gęściej. Ale wciąż zauważcie, że relatywnie czysto i przyjemnie. No czym się różni Mumbai od Indii? W sensie jest tak inny w odbiorze, że aż ciężko w ogóle to opisać słowami. Ja tutaj idę do apteki, bo powiem wam, że ja w podróży ostatnio nie mogę gdzieś tak zasnąć, jakoś tak źle śpię. Idę, zapytam o melatoninę. One second. Idę, zapytam o melatoninę, bo może to pomoże. Może ktoś jest związany z farmacją albo jakiś lekarz. 1 mg melatoniny, nie metamfetaminy. Co ty gadasz w ogóle, człowieku? Melatoniny. Zapytam, ile będzie kosztowała. Zobaczymy, czy takie rzeczy mają. Namaste. Hello, do you have melatonina? Melatonin. Which power? To sleep. Better sleep. Which power? 3 power, 10 power? 1 power. 1 power. Yes, 1 mg. Not too strong. Pan ma tylko 3. 3 jednostki, 3 mg. Ale w internecie piszą, że 3 mg mogą wywoływać u osób, które tego nigdy nie brały, jakieś takie oszołomienie z rana. A ja tego nie chcę, no. Mi jedna jednostka by wystarczyła tak na dobrą sprawę. O, zobaczcie. Stare kamery, aparaty, nawet jakieś kamery sportowe są do kupienia. Obiektywy. Swastyka. Swastyka, którą widzimy tutaj dokładnie, to w Indiach symbol powodzenia. Swastyka niemiecka, którą znamy, byłaby odwrócona, takie lustrzane odbicie i delikatnie przekręcona. Ten symbol niestety zbezcześcił Adolf Hitler, nadając mu nienawiści, szerząc ideę rasy aryjskiej, czyli człowiek biały, człowiek pierwotny, zachowanie czystości, czego nie popieramy, nie pochwalamy. Coraz bliżej dworca, coraz bliżej dworca. 20 rupii znalazłem. Czujesz to? Muszę to zaraz wymienić na szybko. Tylko co by tu kupić? Kurde. Namaste. Hello, do you have a bottle of the water? Water. Water. Bisleri. Bisleri. 1 bottle. 1 bottle. बोलो मेरा हवा हाँ तुम्हारा वाला 1 liter. 1 liter cool. Yes.
Cold, yes. How much, brother? 20 rupees. Okay. Thank you, brother. Thank you. Zobaczcie, ile tutaj... I make some video, that you have candy. Mówię koledze, że tutaj zdjęcie zrobię, ile ma cukiereczków, takie kopiko, jakieś takie różne. A ja znalazłem 20 rupiasów i sobie kupiłem właśnie teraz wodę. O, tutaj można jakieś herbatki kupić. Tutaj jakieś używki, tutaj jakieś, moi drodzy, przekąski. Thank you, bye bye. Zobaczcie, chodzisz i wodę na ulicy znalazłem wręcz. No bo co, 20 rupii, przepraszam Andrzej, no to normalnie woda wleciała od widzów za donate'a. Ty, zobaczcie, leżało 20 rupii na ulicy, nikt się do sandała nie schylił, a kierownik się schylił. Ja tam uważam, że nawet po groszu trzeba się schylić, bo ten, co po groszu depcze, ten nie będzie potrafił chodzić też po milionie. O, zapisać, zapamiętać. Ty, chłopaki mówią tak, so don't touch. No. A ja dotknąłem już, dobra, ale to jest talizman chroniący przed złem i tu jest talizman chroniący przed złem. Ale ja to już dotknąłem, to oto. I Holender skażony już. Pewnie po to, żeby... Dają to po to, żeby samochód się nie stuknął. Ciekawe. No. Thank you guys. Thank you. Idę dalej. Idąc na dworzec, mija się taki park tutaj, co widzicie. Tutaj mamy tramwaj. Proszę, jeszcze za czasów Anglików tutaj. Te parki są po Bombaju, zobaczcie jak fajnie jest rozlokowane. Takie malutkie przestrzenie zielone, które dają, wiecie, możliwość złapania oddechu. Nasilenie ludności się zwiększa, a co za tym idzie, zbliżamy się do dworca. Już nawet nie wiem, czy lewą chodzić, czy prawą, którędy. Chłopaki po robocie się zmęczyli, albo na robocie jeszcze, bo jest 15 niespełna. Tutaj mamy dworzec. Dworzec w 2004 roku jako jeden z nielicznych, to trzeba podkreślić, został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Co nie jest takie oczywiste. O, tutaj kolega pilnuje dworca. Czekajcie, chcę wam pokazać pewien aspekt. Tutaj mamy architekturę gotyku wiktoriańskiego pomieszaną właśnie ze stylem indyjskim. To jest naprawdę fajne. Styl indyjski bardziej jest ukierunkowany, moi drodzy, na takie detale, które można tutaj dopatrzyć. Teraz podejdziemy troszkę przez ten trakt, że tak powiem, dworcowy, żebyście mogli zobaczyć jak mniej więcej to wygląda od środka. Zobaczcie, można i kurtkę kupić. Jak jest plus 31, to raczej... I tutaj mamy ekstremalnie ważny aspekt, czyli mamy tygrysa po prawej, symbolizującego Indię, i mamy lewa po lewej, symbolizującego Wielką Brytanię. Nieczęsto zdarzało się i nieczęsto się zdarza, chyba w czasie przeszłym raczej, że stawiało się na równi aspekt angielski i aspekt indyjski, zwłaszcza w tych czasach kolonialnych. Czy tutaj na ten dworzec główny można wejść? Na pewno, tylko którędy? Może tutaj, może nie tutaj, ale to chyba tutaj. Tak, to jest tutaj, moi drodzy. Tutaj odbywała się taka epicka scena z dokładnie Slumdoga, milionera z ulicy, w ostatnich minutach filmu, kiedy Jamal właśnie tutaj tańczy do takiej piosenki hinduskiej. Ogólnie cała akcja odbywała się między innymi właśnie w Bombaju, w Agrze, gdzie z tego Bombaju najpierw uciekł do Agry, czyli miejsca, gdzie jest Taj Mahal, gdzie macie też odcinek zrobiony na kanale. I to jest piękne w podróżowaniu, że miejsca, które widzisz w telewizji bądź na filmach, później do nich sobie przyjeżdżasz i jesteś tutaj. Super. Tak właśnie prezentuje się dworzec główny. Zobaczcie, jaka tutaj jest ilość pasażerów. Stąd głównie wyjeżdżają pociągi dalekobieżne, ale również te linie takie podmiejskie.
łączące na przykład nowy Mumbai z tym starym, gdzie teraz jesteśmy. Tutaj chłopaki buty czyszczą, tutaj tragarze, można wynająć, jak ktoś ma za dużo bluzek, spodni na wyjeździe. Tutaj chyba są kolejne perony na odjazdy. O, powiem wam, że można się zgubić. So what is the Jeśli kiedyś śmigło miałoby się urwać gdzieś, no to powiedziałbym, że w Indiach. Patrzcie, jakie śmigło. Ależ ogromny dworzec. Patrzcie na te sklepiki, ty. Chipsy, patrzcie jak one są poaplikowane. Kozak. Gość wygrywa, jeśli chodzi o wizerunek sklepu. Przepiękna sprawa. Żeby nie było, że nie pokazywałem. Toaleta, styl indyjski na dworcu, czyściutko. Zobaczcie jak ładnie. Wy ze mną na tych vlogach wszystko zobaczycie. Tutaj muszę ręce umyć. I powiem wam jedno, prosto w twarz, że nie było zemsty Hindusa. Moje szczęście, wasze też szczęście, obyście to oglądali na vlogu. Czyli nie jest źle, ale ja wam nie powiedziałem swojego złotego środka na to, żeby z tej zemsty nie było. Ponieważ ja się przygotowałem probiotycznie na ten wyjazd. Wcześniej zacząłem pić kefir, z miesiąc wcześniej, a kilka dni przed wyjazdem zacząłem, moi drodzy, brać probiotyki, ale nie suplementy, tylko leki. To mnie może ratuje, ale jeszcze nie mów hop, zanim sandałem nie przeskoczysz kolejnego odcinka. Można powiedzieć, że na 3. odcinku zemsta Hindusa nie wystąpiła. Powiem wam, że w Indiach na każdym kroku tyle się dzieje. Zobaczcie, jakaś woda, lemoniada za 10 rupii. Kurczę, jakiś sok węgierkowy, jakieś śliwkowe rzeczy. Tego jest cały czas to siedzenie sprzedaje. Ja to chyba się wybiorę na jakiegoś loda, ale takiego prawilnego, nie takiego zrobionego ichniejszymi rękoma. Zobaczcie w ogóle tutaj w przejściu, jakie jest rozwarstwienie społeczne. Już w sensie to widać. Na każdy rzut oka. Na pierwszy rzut oka, nie, na każdy rzut oka. To od razu można by wyłapać. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, a dokładnie 3. odcinek z serii Indie z jak to daleko. Indie 2 z jak to daleko, ponieważ jest to 2. wizyta w tym kraju i każda wizyta w kolejnym kraju po raz 2., 3. czy 4. jest oznaczana właśnie na miniaturkach numerami 2, 3. Jeżeli widzicie Indie 2, to znaczy, że jest to 2., moi drodzy, wizyta. Bardzo dziękuję. Dzisiaj już kończymy zwiedzanie Bombaju, ponieważ jest 16. Muszę też wrócić, troszkę odpocząć, nabrać sił, pomontować, żebyście mieli co oglądać, bo to się samo nie montuje. Więc mam nadzieję, że przeżyliście dzisiaj taki szok kulturowy, no i poznaliście nieco Bombaj. Myślę, że żeby poznać to miasto, trzeba by było tutaj spędzić naprawdę lekką ręką z 6 miesięcy. Jest tak ogromne, tak ciekawe, tak różnorodne, tak intrygujące pod wieloma względami kulturowymi i religijnymi i politycznymi w ogóle, że naprawdę pozostawia bardzo dobry smak i to chyba jest jedno z nielicznych miast na świecie, które z czystym sumieniem poleciłbym, żeby odwiedzić, poleciłbym, żeby tutaj przylecieć, pobyć dłużej nawet, ponieważ to miasto jest jakieś inne. Ono jest inne. To są Indie, ale powiedziałbym takie rozwinięte, spokojniejsze, kulturalniejsze, mądrzejsze. Więcej tutaj refleksji w tych ludziach, empatii. Ciekawe to jest. Więc z czystym sumieniem polecam, a biorąc pod uwagę, że można tutaj dolecieć bezpośrednio, to tym bardziej. Zobaczcie sobie odcinek numer 1 na kanale, jak wygląda taka podróż z Białegostoku do Bombaju. 21 godzin, więc będziecie mogli sobie stricte zobaczyć, jak by taka podróż wyglądała plus minus, bo zawsze ona się nieco może różnić. Nie jesteśmy takimi samymi ludźmi, więc nie zawsze takie same rzeczy nas spotkają.
Moi drodzy, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Łapeczka, komentarz i podanie odcinka dalej na wagę sandała. Trzymajcie się, a ja uciekam do bazy głównej odpocząć. Pozdrawiam serdecznie i czekam na info, czy Wam się podobało. Czołem, dbajcie o siebie.